Aby w pełni zrozumieć wydajność systemu, konieczne jest nie tylko wykonanie testów, ale również budowanie obserwowalności. Integracja narzędzi trzecich staje się nieodzownym krokiem w zapewnieniu pełnej widoczności i analizy danych czasowych, pozwalając na bieżąco monitorować aplikacje, identyfikować potencjalne problemy i podejmować odpowiednie działania w celu udoskonalenia wydajności. W tej części przyjrzymy się temu, jak krytyczne jest budowanie obserwowalności systemu w kontekście testów wydajnościowych oraz jak skutecznie zintegrować narzędzia K6, Grafana i InfluX Database, aby uzyskać kompleksowe i precyzyjne wyniki testów. Zanim jednak przejdziemy do implementacji naszych integracji, musimy poznać fundamentalną teorię. Docker to platforma o otwartym źródle, która umożliwia wirtualizację na poziomie systemu operacyjnego. Pozwala na pakowanie aplikacji i wszystkich jej zależności w jednostki zwane kontenerami. Każdy kontener działa w izolacji, co oznacza, że może zawierać własne biblioteki, pliki konfiguracyjne i inne zależności, niezależnie od innych kontenerów na tym samym hoście. Dzięki temu aplikacje uruchamiane w kontenerach są przenośne i mogą działać jednolicie w różnych środowiskach od lokalnych maszyn deweloperskich po serwery produkcyjne. Docker pozwala deweloperom i administratorom na tworzenie, dostarczanie i uruchamianie aplikacji w sposób zautomatyzowany i powtarzalny. Dzięki temu proces wdrażania aplikacji jest bardziej niezawodny i szybszy, a także eliminuje problemy związane z różnicami w konfiguracji środowiska. Docker Compose natomiast jest narzędziem, które rozszerza funkcjonalność Dockera, umożliwiając zarządzanie wieloma kontenerami jako pojedynczymi aplikacjami. Pozwala na zdefiniowanie całego środowiska aplikacji w jednym pliku konfiguracyjnym, w którym można określić wszystkie kontenery, ich zależności, sieci oraz inne parametry. Dzięki temu można w łatwy sposób uruchomić i zatrzymać całą aplikację składającą się z wielu kontenerów za pomocą jednego polecenia. Docker Compose jest szczególnie przydatny w środowiskach deweloperskich i testowych, gdzie często korzystamy z wielu usług i zależności. Dzięki niemu możemy skrócić czas konfiguracji środowiska, zautomatyzować procesy i uniknąć problemów związanych z ręcznym zarządzaniem wieloma kontenerami. InfluX Database jest rozproszoną bazą danych czasowych zaprojektowaną do przechowywania, zapytywania i analizy danych takich jak dane telemetryczne, metryki aplikacji i dane pomiarowe. Jest wydajna i skalowalna, idealna do przechowywania dużych ilości danych o charakterze zmieniającym się w czasie, używana często w aplikacjach Internet of Things, monitoringu, analityce czasu rzeczywistego oraz testach wydajnościowych. Pozwala na precyzyjne zbieranie i analizę danych, oferując łatwą integrację z narzędziami do analizy i wizualizacji, kluczową w budowaniu rozwiązań do analizy wydajności aplikacji. Grafana to popularne open source'owe narzędzie do wizualizacji i monitorowania danych z różnych źródeł, znane z tworzenia interaktywnych wykresów i dashboardów. Umożliwia integrację z wieloma bazami danych, w tym z InfluX Database, co pozwala na łatwą wizualizację danych czasowych. Grafana oferuje zaawansowane funkcje, takie jak dynamiczne filtry i interaktywne panele, umożliwiając tworzenie spersonalizowanych raportów. Podsumowując, wykorzystamy Dockera w naszym projekcie do tworzenia i konfigurowania kontenerów, które będą wzajemnie się komunikować. Ostatecznie stworzymy 3 kontenery, które będą miały następujący schemat komunikacji między sobą. Jest to prosta i raczej standardowa integracja stanowiąca punkt wyjścia do rozwijania systemu monitorowania. Zanim przejdziemy do tworzenia pliku Docker Compose, musimy najpierw stworzyć obraz Dockera, który będzie odpowiedzialny za uruchamianie scenariuszy testowych na podstawie poleceń zdefiniowanych w pliku package.json. Oto gotowa konfiguracja pliku Dockerfile. Widoczny plik Dockerfile opisuje proces budowy obrazu kontenera, który zawiera środowisko do uruchamiania testów K6 oraz instaluje wymagane zależności związane z Node.js i NPM. Zaimplementujmy je w pliku o nazwie Docker Compose, w którym opiszemy strukturę naszych kontenerów. W widocznej strukturze pliku Docker Compose zdefiniowano 3 usługi, które tworzą środowisko do wykonywania i wizualizacji wyników testów wydajnościowych. W pliku Docker Compose uwzględniał wolumeny, które umożliwiają dostarczanie plików konfiguracyjnych i dashboardów do kontenera Grafany. Pierwszym z nich jest utworzony przez nas katalog dashboards, w którym znajdować się będą zdefiniowane przez nas panele automatycznie zaciągane przez kontener Grafany. Przykładowy panel, którego użyjemy, jest dostępny w naszym repozytorium, do którego serdecznie zapraszamy. Omówmy 2 kolejne konfiguracje zdefiniowane w pliku Docker Compose dla serwisów Grafany. Plik Grafana Dashboard definiuje dostawcę paneli dla Grafany. Konfiguracja ta określa, że nowe panele będą przypisane do głównego folderu i będą dostarczane z plików znajdujących się w katalogu var lib Grafana Dashboards. Dzięki temu podejściu możliwe jest automatyczne dodawanie i zarządzanie panelami w systemie Grafana z wykorzystaniem plików konfiguracyjnych.
Plik Grafana Data Source zawiera konfigurację źródła danych dla Grafany, wskazując na bazę danych InfluX Database o nazwie CaseX. Dzięki temu ustawieniu Grafana będzie korzystać z tego źródła danych jako domyślnego, co pozwoli na automatyczne wykorzystanie go w panelach, które nie mają wybranego specyficznego źródła danych. Źródło danych jest dostępne poprzez proxy pod adresem InfluX Database o porcie 8086. Opis pełnego działania Docker Compose oraz samego Dockera wymagałaby oddzielnej i szczegółowej serii filmów. W tej części skupiliśmy się na ogólnym przeglądzie tych zagadnień. Aby poprawnie uruchomić środowisko lokalnie, upewnij się, że masz zainstalowany Docker oraz Docker Compose lokalnie. Następnie wejdź do katalogu głównego projektu i uruchom widoczne polecenie, aby zbudować obraz Dockera na podstawie pliku o nazwie Dockerfile, który wcześniej stworzyliśmy. Dopiero teraz jesteśmy gotowi do utworzenia i uruchamiania kontenerów InfluX Database oraz Grafana. Dzięki zdefiniowaniu dostępu do interfejsu Grafany w pliku Docker Compose możemy teraz za pomocą adresu 127.0.0.1.3000 zobaczyć dashboard Grafany w dostępnym środowisku. Ponieważ nie uruchomiliśmy konteneru CaseX, a co za tym idzie scenariusza testowego, żadne wyniki nie są jeszcze widoczne. Zanim jednak przystąpimy do uruchamiania naszego scenariusza, dokonajmy niewielkich zmian w funkcji pomocniczej Assert. Przeróbmy ją tak, aby przyjmowała więcej argumentów, w tym kluczowy dla nas obiekt Errors. Powodem zmiany jest to, że CaseX nie radzi sobie z logowaniem błędów aplikacji w sposób wystarczająco precyzyjny, co utrudnia analizę i wyciąganie wniosków. Dlatego rozbudowaliśmy naszą funkcję, aby przekazywała bardziej szczegółowe dane. Są one agregowane w obiekcie Errors, który jest zdefiniowany w każdym scenariuszu testowym tuż po sekcji importów. Wprowadźmy tę logikę w scenariuszu odpowiedzialnym za wyszukiwanie szkoleń. Pełne zmiany możecie znaleźć w naszym repozytorium. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian wykonajmy widoczne polecenie, aby usunąć istniejące kontenery CaseX, a następnie uruchomić zdefiniowaną komendę z pliku package.json. W ten sposób zostanie wykonany jeden przebieg testu na wyszukiwanie artykułu na stronie. Teraz przejdźmy do Grafany, aby sprawdzić, czy rezultaty są wyświetlane poprawnie. Dodatkowo, w przypadku wykrycia błędu zostanie on wyświetlony w tabeli umieszczonej na samym dole panelu, podzielonej na dwie sekcje. Pierwsza z nich grupuje i podsumowuje wykryte błędy, podczas gdy druga sekcja przedstawia te błędy bardziej szczegółowo. W tej części zgłębialiśmy integrację narzędzia CaseX z Grafaną i InfluX Database, co otworzyło nowe możliwości w monitorowaniu i wizualizacji wyników testów wydajnościowych. Dzięki Grafanie mogliśmy stworzyć interaktywne i estetyczne wykresy na podstawie danych zgromadzonych w InfluX Database, co ułatwiło analizę wyników testów. Ponadto dowiedzieliśmy się, że Docker jest doskonałym narzędziem do izolacji i wdrażania kontenerów, umożliwiając nam łatwą instalację i uruchamianie potrzebnych narzędzi. Integracja tych technologii pozwoliła nam na zwiększenie obserwowalności naszych testów wydajnościowych, co jest kluczowym elementem w budowie niezawodnych i wydajnych aplikacji. Jeśli ten film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnej części.